Jeszcze bardzo bym chciał płynąć dalej, naprawdę. Popłynąć do Anglii, dookoła, cały czas płynąć przed siebie, zwiedzać te miejsca, odkrywać te porty, poznawać jakichś fajnych ludzi, przeżywać jakieś fajne historie. Bo to jest esencja życia. Ja lubię żeglarstwo. Miałem obawy, żeby wypłynąć na morze sam na długi rejs, ale zrobiłem to, udało się, jestem z siebie bardzo zadowolony. Jest to dla mnie kolejne ważne osiągnięcie w życiu, bo dzięki temu mogę pływać teraz jeszcze dalej i już wiem, jak to smakuje. Już nie mogę się doczekać następnego rejsu. Gdzie popłynę? Pewnie Anglia, do potwora z Loch Ness. Tam chcę przepłynąć tym całym kanałem i zobaczyć tego potwora. On tam na pewno jest. To jest wciąż rewelacja, powiem wam. Cały czas fajnie wieje, 15-20 węzłów. A łódka idzie cały czas sama, jest naturalnym samosterem, jest samowystarczalna. Nie ma autopilota, jest zbalansowana, żagielki są zrównoważone razem ze sterem i trzymam tak pięknie kurs od samego rana, że aż nie mogę się temu sam nadziwić. Można tak płynąć i płynąć bez końca. Jest przepiękna pogoda, to jest cud, co tu się dzisiaj dzieje. Cud żeglarski. Taka wycieczka jachtem to w zasadzie dla kogoś może być bardzo męcząca. Ktoś wpłynie pierwszy raz, albo to pokocha i będzie to robił już do końca życia, albo znienawidzi i już więcej na jacht nie wsiądzie. Gdybym nie musiał wracać do domu, to popłynąłbym dalej. Już bym się nie zatrzymał prawdopodobnie. Jak już dalej bym wypłynął, to bym się już nie zatrzymał i popłynął dookoła świata. Wiatr spadł teraz do 9 węzłów, 8,5. To tak w zasadzie czuć, jakby to nic nie miało, po prostu było cicho. Czasami ten wiatr zgaśnie i ta łódka momentalnie się zatrzymuje, tak do 2,5 węzła, do 2. I ja mam wtedy takie wrażenie, że albo ja się wplątałem w jakieś sieci, albo w jakieś liny, albo w jakieś klony. No to jest po prostu niemożliwe. I faktycznie jest znowuż 8 węzłów wiatr, a ja płynę 2,5-3 węzły. I ta sama myśl w głowie, może zwinę żagle i się troszkę potrołuję na silniku. Nic nie płynę, 2,5 węzła. Co tu robić? Katarynę? I się pchnąć? Jeszcze ten prąd wykorzystać, który jest? I tak będę pod prąd płynął i tak. Bez różnicy może. Nie wiem sam. Tam naprawdę z chmury zrobiła się łapa kostuchy. Taka łapa kostuchy. Kościotrupa, łapa z chmury. Nie to, że mi odbiło po kilku dniach samotności, ale naprawdę z chmury jest łapa kostuchy. Zobacz na to. To żeglarstwo to jest dla mnie olbrzymi test mojej cierpliwości, bo wieje to jest fajnie, jak nie wieje to już nie wiesz, czy składać żagle, czy nie, może na motorze trochę podjechać, jak rozmyślasz, masz te wszystkie, wiesz, wizje, co tu robić, nagle zacznie wiać i mówisz sobie, dobrze, że nie włączałem tego silnika, nie ściągałem żagli, bo jednak widzisz, wieje. I potem znowuż po jakimś czasie wszystko ucichnie i ty znowuż tak myślisz, kurde, może się pchnę na tym silniku, może złożę te żagle i trochę podgonię. I znów jak jesteś w tych wszystkich dywagacjach i myślach, to zaczyna wiać i ty znowu płyniesz i mówisz sobie, wiedziałem 2 razy, żeby nie zwieść tych żagli, bo i tak będę płynął. Yeah, udało się! Po czym znowuż przychodzi cisza i tak w koło Macieju. No już widać Helgoland na horyzoncie, zarysy lądu. Jeszcze 1,5 godziny i powinienem wchodzić do mariny. Jestem piekielnie zmęczony. Muszę zjeść coś na śniadanie, coś ciepłego, napić się ciepłej herbaty i położyć się spać. Serce przebite strzał. Bez skitu. Tracił wiatr, gubił ten wiatr. No i zobaczyłem, że ta wielka regatowa łódź płynie na samym grocie, bez żadnego foka, bez żadnej genui, na pełnym Fordewindzie. No to pomyślałem, że ja też tak spróbuję. Jadę, słuchajcie, od 2 godzin na samym grocie, full max, spowalniacz bomu założony w razie co, płynie się rewelacyjnie. Na takich falach, w takim wietrze ta łódka jeszcze nie była nigdy tak stabilna jak teraz. To jest jednak, widzicie, to doświadczenie, jak można podejrzeć, jak to inni mądrzy, doświadczeni ludzie robią i spróbować się trochę pobawić. 25 węzłów wiatr, jak tak mocno wieje, to ten jacht bardzo ostrzy, także musiałem się zdrefować, żeby ta płetwa sterowa nie dostała takiego oporu i w zasadzie to nawet płynąłem szybciej gdzieś o 1 węzeł niż na pełnym ożaglowaniu. Jak ktoś płynie koło ciebie, nie dość, że cię wyprzedza, to jeszcze płynie ostrzej i ty się zastanawiasz, jak to jest możliwe, że on może płynąć ostrzej, skoro ja już płynę na granicy możliwości, a on i tak płynie ostrzej, no.
Słuchajcie, zbliżam się do farmy wiatraków, gdzie jak w tamtą stronę płynąłem koło nich, to już właśnie zapadała noc. I wszyscy powłączali światła, wiesz, tak, i na lądzie było widać. I te wszystkie wiatraki też się odpaliły na czerwono. I jakieś kutry rybackie, wiesz, to nagle wszystko, krajobraz wygląda inaczej nocą. Że byłem taki podekscytowany, że to moja pierwsza noc. Nie wiem, taki, wiesz, pozytywny stres. Czegoś się tam bałem, ale nie wiem. I teraz wracam koło tych wiatraków. Ale wracam już jako inny człowiek. Ja już wracam jako prawdziwy żeglarz. W tamtą stronę jeszcze byłem szczurem lądowym, ale wracam dzisiaj jako prawdziwy żeglarz. Jak już dopłyniesz do portu, do swojego celu i wyjdziesz na ląd, to jesteś bohaterem sam dla siebie.